Boże, kto mógł coś takiego zrobić? Spokojnie, Aneta, na razie spokojnie. Wróćmy do tych świateł, co mówiłaś, że pamiętasz, tak? Niebieskie światła, tak to opisałaś. Tak, niebieskie światło i krzyki ludzi. Dobra, to inaczej. Wrócimy do początku, okej? Jeszcze raz, na spokojnie mi opowiedz wszystko. Wstałaś rano, przyjechałaś do pracy. Tak, byłam na 7, jak zawsze zresztą. Trochę jakaś taka niewyspana, jakaś taka dziwnie zmęczona. Nie wiem, o czym myślałam. O jakichś pierdołach chyba. Nie zwróciłam uwagi, żeby ktoś się jakoś dziwnie zachowywał. Ale kto to mógł pomyśleć, że to się tak skończy? Książka wydana po raz pierwszy w 1809. Wiesz, to jest specyficzny zawód, to trzeba zaznaczyć od razu. Tutaj trzeba takiej wyjątkowej cierpliwości, zwłaszcza do niektórych dzieciaków. A ja je rozumiem, bo ja to robię od lat. Jest jednym z klasyków literatury światowej. Tak, właśnie. Polak, nasz rodak. Jądro ciemności. Kto to rzucił? Pytam, kto to rzucił? Szewczyk Klaudia, zapraszam do odpowiedzi. Ale dzisiaj nie chce mi się za bardzo. Niezmiernie śmiesznie, niemniej zapraszam do odpowiedzi już. Z niektórymi to trzeba krótko, bo inaczej to wejdą człowiekowi na głowę i z całej lekcji nic nie będzie. No rusz to dupsko, jak do ciebie mówię! Ważne, żeby mieć wyczucie i nie przesadzić, Przepraszam was. bo wtedy się straci cały autorytet. Klaudia, podejdź proszę, chyba że chcesz zgłosić nieprzygotowanie. Jak popytasz, to ci powiedzą, że ja może i mam specyficzne podejście, ale dzieciaki mnie lubią. Traktują mnie jak taką wiesz, ciocię trochę, bo ja je czuję po prostu. Dobrze, Klaudia, to powiedz nam, jak możemy odczytywać tytuł lektury Jądro ciemności? Co to według ciebie oznacza? Czym jest owo jądro ciemności? No, to jest taki mrok i że w środku nie ma światła, w sensie jakby nie dociera. Dobrze, Klaudia, dziękuję ci, już siadaj, 1. To dobry dzieciak jest. Tylko czasami mu się nie chce. Brakuje mu ambicji. No ale ja czytałam. Klaudia, proszę cię, nie rozśmieszaj mnie. Ty to najwyżej umiesz TikToka czytać. Proszę cię, siadaj na swoje miejsce i już naprawdę nie udzielaj się do końca lekcji, dobrze? Zawsze wiem, jak z takimi dzieciakami pracować. Jak z takich, co mogą, ale im się nie chce, wykrzesać trochę tej iskierki. Kluczowa jest motywacja. No dobrze. Widzę, że szanownemu państwu humory dopisują. Wspaniale. Ja znam takich ludzi w tym zawodzie, którzy potrafią ulec temu złudnemu poczuciu władzy, a to jest naprawdę niebezpieczne. Jeżeli ktoś zaczyna czerpać z tego takie emocje perwersyjne, no to może łatwo zgubić. Rozumiesz, o co mi chodzi? No dobrze, w takim razie wyciągamy karteczki. Czy coś się działo po lekcjach? Nie, przynajmniej niczego takiego niezwykłego czy dziwnego nie pamiętam. W pokoju nauczycielskim
to tak jak na co dzień. Rozmowy, głównie o pracy, jakieś tam ploteczki przy kawie, no i rozmowy z dyrektorką o sprawach bieżących. Ale nie, no nic takiego niezwykłego. Ale ja przecież miałam mieć urlop od jutra, już to miałam wpisane nawet. Tak, ale mówiłam, że terminy się poprzesuwały i nie mam nikogo. Przecież wiesz, że brakuje ludzi we wszystkich placówkach, nie tylko w naszej. A co mnie to kurwa obchodzi, co? Ja nie mam prawa już odpocząć od tego pierdolnika. Aneta, uspokój się, każdemu jest ciężko, ale przecież te dzieciaki potrzebują, żeby ktoś się uczył. W piździe to mam, rozumiesz? Rozumiesz? Połowa tych dzieciaków to jakieś niedojebane nieroby albo i debile nawet. Ja nie będę z tobą tak rozmawiała. Idź, ochłoń i wrócimy do tego, okej? Ale ostrzegam cię, że nie będę więcej tolerowała takiego słownictwa i zachowania. I pamiętaj, że dzisiaj jest zebranie z rodzicami o 18:00 i masz do tego czasu się ogarnąć. Co było potem? Na spacer krótki wyszłam, bo jakoś tak źle się poczułam. Duszno mi się zrobiło. To zawrotów głowy można dostać w tej szkole, tak duszno jest. Ja nawet nie pamiętam, o czym ja wtedy myślałam. Pierdołach chyba jakiś. Proszę pani, wszystko dobrze? Co się jopisz? Co się kurwa jopisz? Wypierdalaj mi stąd! Jak skończyłam pracę, no to po szkole do domu. Obiad jakiś, ogarnąć się, bo to zebranie na 18:00 było. Musiałam się przygotować, bo z niektórymi rodzicami to sporo miałam do przegadania o dzieciakach swoich. Coś tam szybko zjadłam, prysznic jakiś. No i na 17:50 to znowu byłam. Czy jakoś tak. Ale na pewno byłam punktualnie. Tak, to na pewno. Dobry wieczór Państwu. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Już jestem. To jest niepoważne. My czekamy już 40 minut. Na mnie dziecko czeka w domu. Przecież to jest śmiech na sali. O której to się skończy teraz? Tak, jeszcze raz bardzo Państwa przepraszam. Już się bierzemy do rzeczy, tak. Co do wycieczki, to jeszcze brakuje nam kilku składek. Pani uważa, że 120 zł od dziecka to jest normalna kwota za wycieczkę? Ja wiem, że tak, to jest dużo, ale to jeszcze na początku roku ustalane było, że to będą takie kwoty. A może mi pani powie, dlaczego dzisiaj moja Klaudia wróciła do domu i powiedziała, że pani przeklina na lekcji i się nad nią pastwi? To nie do końca tak było, to znaczy, tak, wymknęło mi się, ale Klaudia nie znała materiału. A, czyli co, można od razu przeklinać i męczyć mi dziecko? Ja to zgłoszę do dyrekcji. To nie ma takiej potrzeby. Ja wszystko Państwu wytłumaczę. Pamiętam, że rozmawiałam z rodzicami i jakoś tak gorzej się poczułam, więc wyszłam na chwilę z sali. A gdy wróciłam, no to zobaczyłam, no wiesz... I to jest wszystko, co pamiętasz. Tak, nic więcej nie pamiętam. A wiadomo, kto mógł coś takiego zrobić? Aneta, czy ty widzisz swoje dłonie? Co? Czy widzisz swoje dłonie, Aneta? Spójrz na swoje dłonie.